Siemano, witam po dłuższej przerwie. Niektórzy z Was pytali, jakie questy warto lub trzeba wykonać, aby zdobyć potrzebne dostępy lub itemy, i dlatego przygotowałem dwie tabelki, które krótko omówię. Oczywiście znaczna część tych questów przyda się nie tylko rycerzom, więc inne profesje także mogą korzystać. Pierwsza tabela przedstawia questy, za które warto zabrać się możliwie jak najszybciej, bo nie wymagają wysokiego levela. Zaczynając alfabetycznie, mamy Ape City Quest i jest on konieczny, aby zrobić wotę, czyli aby expić na Drakenach. Pozwoli też na hancenie hydr na Forbidden Lands oraz oczywiście na Banucie. Dalej Aritos Task, dający dostęp do Nomad Cave'a, który jest spoko miejscem pod profit dla najniższych leveli. Barbarian Test oraz Ice Islands na początku gry przydadzą nam się, aby zdobyć bronię z Barbarian Areny, a także na kampie możemy sobie profitować na Winterwolfach. Blood Brothers będzie potrzebny, jeśli chcemy poekspić na zamku na Vengod, ale trzecia misja będzie też wymagana do The Curse Spreads, a co za tym idzie, w przyszłości także do wejścia na Averliony. Blue albo Green Gin, czyli możliwość handlowania z ginami. Możemy zrobić tylko jednego z nich i ja przykładowo mam Green Gina i nie żałuję, bo często mam do sprzedania chociażby Giant Swordy. No ale musicie sobie popatrzeć, który to sprzedaje i zadecydować. Następnie 3 questy związane z Goromą i okolicznymi wyspami, ale szczególnie Eleanor Quest będzie nam potrzebny już na początku, jeżeli chcemy expić na żółwiach na Laguna Islands. Explorer Society. Tutaj do dostępu do Jalachar wystarczy nam ranga Novice, ale Relic Hunter będzie potrzebna na którymś etapie Dream Courts Questu. Dalej Grimvale, który musimy wykonać do misji z kafelkami, i The Curse Spreads, za który dostajemy Foxtail Amulet, i oba questy są niezbędne, aby później zrobić dostęp na Verliony. Potem mamy krótki dostęp na Sea Serpenty, Koshei Quest i z niego warto zrobić sobie amulet, który przyda się do ekspienia chociażby na katedrze, Lion's Rock, czyli wejście na Roaring Liony, Piece of Cake, no to akurat tylko w lutym, ale warto sobie wtedy zrobić potrawki wszystkimi postaciami. Dalej takie questy jak Poi czy Inku, gdzie zdobywamy dodatkowe bronie i możliwość kupowania blessów u jednego NPC. Następnie New Frontier i Children, które są powiązane z WOTE, czyli ogólnie dostępy na ZAO. I na końcu tabelki task na Minotaury, które można wziąć chyba przed 40 levelem, oraz Traveling Trader, czyli możliwość handlowania z Rashidem. No i druga tabela, i tu mamy quest o dziwnej nazwie, dający dostęp na Verliony oraz tamtejsze minibossy. Dalej Azura Palace i Lost Brother, dający nam wejście za lustro. Dream Courts, no to ważny quest ze względu na kilka miejscówek, jak na przykład Spektry i także kilka bossów. Fister da nam dostęp na Flimsy, a także do opłacalnego bossa, jakim jest Pale Worm. Feru Quest dla eków jest ważny głównie ze względu na dostęp do profitowego Bazir Seala, no i warto też robić finałowego bossa co 2 tygodnie, jeżeli mamy team. Forgotten Knowledge, czyli portale nad hajs, dzięki którym odblokujemy możliwość robienia imbu na żywioły. Co prawda na manę, HP i kryta też, ale łatwiejszą opcją będzie zrobienie finału Heart of Destruction. Grave Danger zawiera misję Order of the Cobra, czyli dostęp na Scarlet. Do tego Grave Bossy wraz z finałem, czyli opłacalnym, lecz wymagającym mocnej drużyny King Zelosem. Dalej mamy hody, czyli tak zwane goldy, o których mówiłem przy okazji Forgotten Knowledge. Bossy to można robić codziennie, a finał raz na 2 tygodnie. Z finału oprócz imbu mamy szansę na zdobycie jednego z 2 bardzo cennych jajek, po użyciu których dostajemy rzadkie wierzchowce, a gold tokeny możemy wymieniać na itemy do 3 głównych imbu. Ilmaresz to głównie dostęp na Sfinksy, a także kilka mini-bossów. Mysterious Ornate Chest daje możliwość zdobycia kostki, dzięki której możemy teleportować się na Grey Island, czyli służy jako taki darmowy TP scroll. Kostkę możemy używać co 2 godziny i ten czas ładuje się też, gdy jesteśmy wylogowani. Warto ją posiadać, gdy ekspimy np. na Bazir Sealu albo na Lipce, bo wtedy nie musimy wracać do depo przez niebezpieczne moby. A no i musicie kliknąć ją 2 razy i to jak najszybciej, szczególnie dobrze o tym wiedzą postacie magiczne. Order of the Lion to oczywiście dostęp do Druma, czyli jednego z 3 głównych daily bossów. Pirate's Tale warto zacząć jak najszybciej, żeby zdobyć dostęp na Exotic Cave'a, a reszta questa to głównie boss Admiral oraz odblokowanie nowego wyglądu naszego summona. No i Secret Library, który jak widzicie daje dostęp nie tylko do biblioteki, ale też na kilka innych ciekawych spotów, w tym do głównego daily bossa, czyli Oberona. Ponadto podczas questa zdobędziemy Bone Fiddle, który przyda nam się np. na Banucie, na Barsterach i na Roshu, bo daje odporność na Life Draina. I ostatni na liście jest Troubled Animals, który umożliwia wejście na Faerist, a tym samym na Mini Rosh i Summer Elfy. Teraz jeszcze powiem o daily bossach solo, na przykładzie jak to u mnie wygląda.
Ja zwykle zaczynam od Oberona i od kiedy mam Soul Shreddera, to nie ma problemu, żeby go ubić solo i po prostu biegam sobie z nim po Energy Wallu, rzucając spele. Dopiero jak pierwszy wall zniknie, to rzucam 3 Energy Bomby, żeby szybciej padł też przywołany Falcon Paladin. Po pierwszej fazie klikamy od razu pierwszy tekst i ogólnie warto, a nawet trzeba sobie ustawić pisanie z nim w ten sposób, że pierwszy kafelek klikamy, gdy napiszą tekst zaczynający się na literę T, a drugi w przypadku pozostałych. A od Oberona zaczynam dlatego, że potem szybko można wydostać się skrótem prosto do Druma, tak jak to widzicie na załączonej scence. Jeżeli przy drzwiach jest zbyt tłoczno, to lepsze może okazać się wejście na schody po lewej i spadnięcie do dziury. Po drodze można też zahaczyć o mini-bossa Falconów. Będąc na Drumie, zbijamy wszystkie Usurper Commandery, uważając, żeby się nie strapować, a ostatniego z nich zbijamy gdzieś z dala od miejsca, gdzie pojawia się Drum, aby najlepiej przerzucił się na Kezara, po czym rzucamy na niego Energy Bombę i bijemy z energii. Gdy przerzuci się na nas, wtedy na chwilę schodzimy z bomby i wraca on do bicia innego moba i w tym momencie znika też jego summon. Musimy też pilnować, żeby nie padły wszystkie Lion Commandery, bo wtedy może nas wywalić poza TP bez możliwości ponownego wejścia. No i jak ja to mówię, boss ostatniej szansy, czyli Scarlet. Tutaj chyba wiecie co robić. Ja jeszcze biję sobie Mazorana, ale nawet mi walka z nim zajmuje lekko ponad 10 minut. A jeżeli chodzi o daily bossy dla niższych leveli, to polecam przede wszystkim te na Were mobach, z których lecą Wolf Backpack oraz Foxtail. A także te na Were Lionach, gdzie z każdego może polecieć chociażby MPA. A, no i jeszcze ewentualnie Croazur, który nie ma worka i możemy go bić co 2 godziny, pod warunkiem, że wykonamy pierwszą misję w Dream Come True Quest, polegającą na ubiciu po 200 mobów z mini Rosha. Dziękuję za uwagę, jak się przydało to zostawcie łapkę, jak macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach albo na Messengerze i zapraszam też do polubienia fanpage'a, gdyż tam zawsze wrzucam coś na bieżąco. Pozdro i do następnego! I got no rival.